Hej, dzień dobry, witamy serdecznie na kanale Archeolodzy Hi-Fi. Po tej stronie kłania się Grzegorz, a po drugiej kłania się Darek. Cześć Darku. Cześć Grzegorzu, witajcie. Twoje hej jak zwykle mnie dobudziło. Hej, ale ja tak delikatnie chciałem to hej zrobić, no ale dobra, no. Hej w niedzielę. Z Darkiem raczej mokro, więc stwierdziliśmy z Darkiem, że tutaj dokończymy. Jak zaczęli chłopacy, tak my skończymy. Literkę L. L. I tutaj mamy Lika. Lik, angielska firma. Liki akurat mam u siebie w kolekcji, ale no, taka przypowieska. Pan, od którego odbierałem kolumny, zapomniał mi wspomnieć, że od spodu są wielkie dziury wywiercone, bo były na jakichś stendach, więc zanim lików posłucham, to trochę wody upłynie, że tak powiem. No dobra, lecimy. Cena minimalna liku będzie akurat mało, bo to jest, no mówię, to do Polski jakoś tak dużo tego nie przybywa. To są raczej takie rarytacje, bym powiedział, jeśli chodzi o to. Natomiast czy ten magnetofon jest rarytasem, no tutaj Darku raczej nie. No to magnetofon jest raczej jakąś taką tanioszką. No, mi to wygląda na jakiś jeden z podstawowych modeli swego czasu Sony. A ja powiem, że Sanyo. Tak, ty mówisz, że Sanyo. No w każdym razie A niczego nie się, że używa. Sankyo na końcu, bo Sankyo Tak, robi tak, dla no, wszystkich. też tak może być, tak. No dobra, no są Dokładnie, tutaj jakieś rzeczy, no poza tym, że kaseta jest wkładana na płasko, jakby można było powiedzieć, poziomo, tak? No to w ogóle jakaś taka kombinacja. No, szufladka tak. jest, no. Tak, tak. Możemy ją ładnie obserwować, tutaj no to jest na plus. Mamy tutaj żarówkę, bo chyba już jeszcze nie diodę PIK. I tyle jeśli chodzi o feature'y, natomiast jeśli No to chodzi jeszcze o... Panasonic Technic zrobiło takie właśnie, miało takie rozwiązania z tą kasetą, tak, No na wpół leżącą, więc to coś jest taka jakaś taka, Tutaj- jakiś składak. No tutaj pan pisze, że gały brakuje, no gała raczej nie będzie prosta do zdobycia taka, bo to jest podwójna. Tak więc no cena, ile pan chce? 400, no. Znalazłoby się 3 głowicówkę za to. Tak. Tutaj taka ryzykowna dość cena, bym powiedział. Dyplomatycznie to robię, żeby nie było, że ryzykowna cena. No przygotowana. Zepsułem, przepraszam. Lubię psuć. No, o, z tyłu mamy regulację, jeszcze proszę, mamy wejście. Tak, jest regulacja, no to jest jakiś tam plus, tak. No mogli to zrobić z przodu swoją drogą, bo tak jednak z tyłu to... Rank Audio Visual Ltd Limited, tak? A5 Made in Japan, czyli na pewno Japończyk brytyjskiego pochodzenia. Dobrze, że nie Hindus. Okej. Lik Stereo 30. No te liki akurat podobne są wzmacniacze produkowane po dziś dzień. Tutaj 870 zł cenią się. Zniekształcenia harmoniczne, tak, 30 W 8 ohmów, tak, tylko zniekształcenia harmoniczne, które tu są podawane, są mierzone przy 1 kHz, nie w paśmie 20 Hz, 20 000. Rzadko kiedy taki wzmacniacz się zdarza, który ma takie zniekształcenia w pełnym paśmie. Przy 20 kHz to może być nawet 5% zniekształcenia, ale to szczegół, bo to papier cierpliwie wszystko przyjmie, prawda Darku? No wiem, że jest to wszystko podawane, no taka jest prawda ze względów komercyjnych, nie? No mamy zajebiste zniekształcenia, ale przy 1 kHz. Więc spoko, no ale wzmacniacz tutaj jest, klasycznie jest bardzo ładnie, no 900 zł, no tanio, nie tanio, tutaj, no nie będę się czepiał, że napisy są trochę starte, no tutaj chyba jest balans, prawda? Volume też trochę się starło, stało VO. No ktoś używał. Ktoś używał, zdecydowanie ktoś używał, ładna obudowa, wszystko prawilnie, z tyłu to tak trochę jak Revox wygląda, powiem ci, bardzo prawilnie. Tak, industrialnie, tak. Bardzo mi się podoba to takie rozwiązanie. Upchane w środku. Dużej mocy to chyba nie 30 W. No niby 30 W, a takie radiatorki tylko walnięte. No cóż, maleństwo. Bardzo ładne maleństwo. No chyba do lików jakoś mnie też nie ciągnie. Z tym Luxmanem się wczoraj wymęczyłem troszeczkę. Warfendale. No chciałem kliknąć na Warfendale, bo liki bardzo podobne są do Warfendale, więc można by było, ale nie. Arena. Rank Arena, Lik, Rank Arena, bla bla bla, wszystko angielskie. Spoko. Acoustic Energy to powinno być gdzie indziej. Jak widzicie, bardzo ładny burdelik nam tutaj robi Olix, tak? Czyli podsuwa nam duala i sandwicze. No dawaj. No i sandwicze dwudrożne pewnie 15-ohmowe. No 15 ohmów mile widziane jest dla osób, które mają lampy, na przykład OTL-a, bo tam nie zejdziemy chyba nawet do 8 ohmów OTL-u, tylko do 16 minimum. Czyli
Owszem, podepniemy 8, ale wydoi to lampy, a fotelu to tych lamp jest jeszcze trochę, więc by bolało. To jest ciekawe, no tutaj mocowanie tego wysokotonowca, nie wiem co artysta miał na myśli, ale no... Dokładnie to mnie zastanawia, odkąd otworzyłeś to. O co tu chodzi? Nie? No ale tak, tak. widocznie ma być, bo to nie jest pierwsze zdjęcie, które widzę. Takie tutaj na dole, nie wiem, to jest chyba wygłuszenie. Tak trochę zalatuje, jakby tu miał być jakiś baz refleks. Zresztą mam w swojej kolekcji właśnie takie no-name kolumny, gdzie de facto obudowa jest jak o Boże, i zapomniałem, skandynach. Natomiast tutaj na dole, tam gdzie w Skandynie jest właśnie taka gąbeczka wepchnięta i jest powiedzmy coś na odpór stratny, jest ta sama siateczka, ale wszystko jest zalepione, zagrutowane To i to nie były też Philipsy? Coś takiego. No właśnie nie, znaczy głośniki były Philipsa, tak. Głośniczki Philipsa wyrąbane pod budować Skandyny po prostu, więc można mieć pomysły różne. Tutaj ewidentnie, no właśnie, pytanie, czy to trzyma w ogóle jakąś kompresję de facto, jak mamy takie wyjście tutaj zrobione. Ale to ja nie wiem, tutaj to maskownicę się ściąga razem z wysokotonowcem, bo to jest... I jak widać, tak. No. On się rozpycha. Tak, widzisz, teraz bardzo fajny, to nam wszystko wyjaśnia. No. Maskownicę ściągam razem z wysokotonowcem. Mhm. Czemu tak było? No dobra, no mówię, co do lików się wypowiem, natomiast to są typowe angielskie kolumny, więc obstawiam, że jeśli kupicie takie kolumny za, no, troszeczkę pieniążki, tutaj tak, okablowanie, wygłuszenie do wymiany i proszę, masz ten sam model. A tak, i tutaj jest powtórzony. I dlaczego sandwiche? Bo sandwiche, tutaj jest chyba ta membrana z kilku warstw, ta ostatnia, to co pokazuje teraz myszką, nie wiem czy to widać myszkę, ta ostatnia warstwa tutaj to jest po prostu taka, nie wiem, folia aluminiowa, ciężko, nie psułem tego, więc nie wiem. Aczkolwiek, no powiedzmy, membrana składa się z kilku warstw, co ma wzmocnić, że tak powiem, sztywność. Magnes, nie pamiętam, czy był okrągły, czy kwadratowy, tutaj pewnie pan nie wyciągał magnesu. No ale no, kurczę, sam jestem ciekaw, no bo mówię, leżą u mnie takie sandwiche, tylko z 2 wysokotonowymi, 8-owe. Póki co nie posłuchałem, nie wiem czy wszystko jest sprawne, natomiast no może być ciekawie. Około 30 kg sztuka. No nie. Wydaje mi się, że nie. 30 kg, aż mam ochotę sprawdzić, szczerze mówiąc. 30 kg, no powiedzmy głośnik by musiał być tutaj naprawdę sporawy, albo dosypane piachu troszeczkę. 65 na 38 na 30. To nie jest duża kolumna, nie może ważyć 30 kg. Może? Jak myślisz? Chyba z tym piaskiem, o którym pan pisze, że można dosypać. No, kurczę, no to by musiało naprawdę solidnie coś w środku wrąbane. Bo to jest powiedzmy głośniczek 20, tak? 20 obudowa ma 30. To musiała być decha naprawdę porządna. No 30 ma obudowa, no to 20, 25 na basie, no to... Okej, dobra, nie czepiamy się tego, bo to nie ma sensu, to jest dywagacja. No ale wiesz, niech ważą 20 kg, też jest około 30. No, tam to i tak za dużo jest na takie kolumny. Tak. No 30 kg to mam Heko Disco B100 i one ważą chyba 25 kg, no idzie to podnieść, ale to jest no kawał grzmota kolumna metrowa, chyba największa jaką posiadam na tą chwilę. Darek wie o czym mówię. Okej. Patrzymy... Wiem, na tą chwilę, to zaznaczyłeś mi, już mi się przypomniało, że mnie... Wiesz co będziesz targał, nie? Co muszę zrobić, tak? Tak. Ale to będzie niespodzianka na odcinek archeologii żywej, myślę, to rozpakowywanie tego nagramy. No, jak przywiozę, tak. No, bo jak ci uda, to będę mega szczęśliwym człowiekiem z tymi kolumnami, tyle mogę powiedzieć. No tutaj jest klasyka, ale nie klasyka, bo to jest funkielnówka sztuka, nie? Tak, ale design jest dość klasyczny, szczególnie od frontu. No i mamy to, co powinno być, trigger bass, regulacja volume, no i fajnie, no. Firma dobrze się utrzymała. No i tyle. To jest model 130. Ile mamy? 2x45 W. No powiem ci, z tych nowych bym zastanowił się nad likiem. Ile to kosztowało w ogóle? No 5. To proszę. Mamy lika. I mamy za jedną... Dobra, nie będę się czepiał tej Unitry. Unitra ma wychyły, więc... A, widzisz, to samo i wykonałeś, ja już się opanowałem, a ty jednak mi się nie powiedzieć. Ja poszedłem. Lik 230, tam ma 130, to jest 230, ale to jest chyba stary lik. To ciężko... Nie, to jest nowy też lik. Widzisz, to jest nowy. Wydaje mi się, że... tak, to jest nówka sztuka. Tak? Od frontu bym ci powiedział vintage. Ciężko rozpoznać. O, pan ma cały zestaw. I kolumnienki jakiejś takiej słusznego
rozmiaru, przepraszam. Dociążone odpowiednio. Z tyłu następne kolumny. Dobra, nie rozglądamy się po mieszkaniach, ale powiedzmy taki substytut klasycznego sprzętu vintage. Tak jak nie lubię tego nowoczesnego sprzętu za bardzo, tak używam tunera radia internetowego. Tak bym też chętnie ten zestaw tutaj, tą trójeczkę u siebie widział. Pewnie ty też, Szlarku, nie? Tak. Nie, no zgadzam się z tobą całkowicie. No jest właśnie kilka takich firm, jak wczoraj, też mi podoba się design firmy Leben, tak, oni tam robią chyba lampowce, bardzo mi się podoba, no tutaj ten nick też jest ładny, więc to tak, ja się też również nie odżegnuję, tak? No może kiedyś przyjdzie ta Od pora. współczesnych sprzętów, ale jest ich jednak niewiele, no oczywiście Macintosh, no ale to poza zasięgiem finansowym przecież, przynajmniej nowe. No, No, używane może Macintoshe też, jabłuszka są drogie. No. Tutaj retrospekcja, proszę. No, firma ogłasza się, więc chyba możemy wspomnieć nazwę, nie mamy z tego korzyści. Na jajeczku, liki, czy do lampy, bo to mnie rozpieprza, nie? Tutaj do lampy. Do lampy to lubię dobrze można podpinać tyle, tonsile. Jak jest lampa dobra, to potem się wszystko zagra. Sam to testowałem. Toniki A17 do lampy, jak najbardziej. Patele, jak najbardziej. Pioniery, cokolwiek, jak najbardziej. Tak, proszę pana, wszystko pasuje do lampy. To nie jest tak, że to stare się będzie do lampy. Do lampy ewentualnie takie hasło mi pasuje, jak macie lampę, która ma całe 2 waty i salon. No to wtedy jesteście w salonie. Chciałem powiedzieć w innej części ciała, ale w salonie. Tak. Musicie mieć do lampy głośniki, które mają tam powiedzmy 96 dB, żeby coś posłuchać z tych 2 watów mocy maksymalnej. Ale jeśli macie lampę, która ma, nie wiem, 20, 30 watów, 10 nawet watów, to szczerze, co podepniecie, jeden pies. Nic nie zaszkodzi po prostu tej lampie, a są lampy nawet niezbyt drogie, które mają te 6 do 10 watów. Mówię o amplitunera lat 60. I to mam naprawdę z palcem w nosie, starczy do każdej kolumny podepnić. Nie ma kolumn do lampy. Ach, taki wywód od rana w niedzielę, już kawkę wypiłem, mówię szybciej na pewno. Ale też ciekawsze rzeczy tutaj są. Darek? Darek się No wyłączy. jestem. Nie, no jest, patrzę się co klikniesz. No, komora maszyny losującej jest pełna. No teraz już rolik się skończył, duale nam podsyła. Mam ochotę poklikać na duale, ale nie będę tego robił. Więc No patrzymy. bądźmy konsekwentni. Literka B, D jak Darek była dawno temu. Albo Więc... D jak No, Lenko. ostrożnie. To wiesz, literka G jak Grzegorz też może być gorzej. No, Okej. Oj, no, jak zwykle skojarzenia. No. Tak, bolesne. Okej, tutaj zrobiłem według ceny wybrane dla mnie, nie chcę wybrane dla mnie, najtańsze przedmioty. Lenko B55, czyli tu mamy co? Zamienię. Wyróżnione. Zamienię na gotówkę. Dużo będzie. No niestety jeszcze i teraz Szajsów. powiem, że przy filmie Lenko będzie tak dużo takiego marketowego badziewia, tak. No bardzo dużo, tu będzie trzeba naprawdę wyłowić. No dołówmy, no jedźmy strona po stronie, no. Teoretycznie moglibyśmy się przygotować na to i otworzyć Lenko, ale co tam? To jest dla Ciebie 80 zł. Mamy coś, co było wyprodukowane pewnie w latach 80., może nam 90. No biedą trąca to Lenko, ale 80 zł. Jeśli tam będzie w miarę sensowny układ cyfrowo-analogowy, byle nie Sanyo, to okej, no jest jakaś tam marka, tak? Mimo wszystko tego Civica, ale jak widzicie, boombox, pierdoły, gramofony. Gramofony, tak, gramofony z Lidla czy z Biedronki to jest... Kiwam głową po prostu z niesmaczenia. No, kręci, no gramofon akurat, no dobra. Tu mamy jakiegoś stoluszka, myślę. Cena 100 zł, proszę. Przeciwwaga uciekła. Ramię Hetcher też uciekł. No ale chyba, to że ktoś potrzebuje tego na części, no, No, dla znaczy- talerza może, dla... Znaczy, dla napędu, to powiem Ci, jedno drugiego nie wyklucza, powiedzmy jako napęd. Ładnie to wygląda talerz, nie? Ale już bym to jest do projektu jakiegoś ewentualnie. Wymienić ramię, bo możecie wymienić ramię i zrobić coś fajnego z tego, można by było ten talerz wygląda no pięknie, jest kompaktowy, jest pięknie, tutaj 100 zł. O, na części. A Hatcher chyba klasyczny można by było tutaj założyć, więc de facto no ta przeciwwaga troszeczkę się urwała z wakacji. Bo tutaj jest niedosyt, że nie ma.
ciężarka, to jeszcze chyba jest ramię lekko wygięte. Dobra, nie oglądajmy tego, bo oczy od tego bolą. No dobra. Tutaj nie ma Dalej. co rozkminić. No nie ma. No, ale no powiedzmy sobie, z wszystkiego nie coś zrobić. Zależy kwestia, jak to podchodzi. Gramofon No tak, USB. oczywiście, że da radę coś zrobić, tylko kwestia kosztu, czy to się opłaca, bo możesz, wiesz, dołożyć 3, 4, 5 stów i kupić sobie już coś, co całkiem działa, tak? A tutaj wcale nie będzie taniej, jak takie coś będziesz chciał zrobić w ogóle, bez sensu. No, czyli co, jednak popierasz, że niektóre rzeczy na złomie powinny lecieć. A oczywiście, niektóre rzeczy na złomie, no jak najbardziej, no nie ma się co ogłupiać. No. 2 gramofony Lenko. 150 zł. No i co? To już byś na słom wysłał? Trzeba się A przyjrzeć to dosłownie temu. są gramofony, bez obudowy. No. Tutaj jest pytanie za 100 punktów. Czym jest transformator sieciowy? No, jest, dobra. Czyli szłoby to uruchomić. Tak. Nie, dlatego się pytam, bo taki gramofon może pochodzić na przykład z lagi, czyli tego all-in-one z gramofonem amplitunera i wtedy nie jest takie oczywiste, że jest sieciówka, Tak, bo to mogło jest być zasilanie. tak, gdzieś całkiem indziej. No dobra, z tych dwóch jednego by szło jakoś zrobić, myślę. Jest No i headset 150 zł, Byłoby obudowę, jeszcze mieć, jak to mówisz, łódeczkę. stolarkę odwalić i pasuje. Tu CD jest ten CD, zobacz, tak. 150 zł z pilocikiem. No powiem taki chyba nowszy, O, duży. i on bardzo ładnie wygląda. To jest taki design, jaki mi się podoba. Yamaha taka Nie we- trochę. Tak, no Yamaha powiedzmy, tak, Yamaha Philips. I to jest fajne. No okej, 150 zł. wyświetlacz. Więc Tak, ja sprawdzę, sprawdzę, czy tak jak u Luxmana pisze, że jest pilot z 14 przyciskami, bo to jest ważne. No dobra. 21 dostępów do pamięci, tak bym to trzeba było przetłumaczyć. Obsługuje też małe płyty CD. Nie wiem, czy pamiętacie, były takie małe CD też. Po to jest to wycięcie na talerzu, że można było właśnie te 8 cm płyty włożyć. I tutaj co mamy? Bla, filtry, bla. O, chyba ma optyczne wyjście. A nie, to jest 3 promienie, przepraszam, optical pickups. No ale jest pilot. Okej. No tak dobrze wygląda, całkiem tak. Jak ktoś szuka, ale to jest nowy sprzęt, to jest bardzo nowy sprzęt, szczerze mówiąc. No zobacz, może będzie z tyłu jakaś data, to da radę powiększyć. Nie będzie, ale dobra. To pewnie jak mówię, że nie będzie, to nie będzie. Why not? Ale sądzę po tym malowaniu, no bo tutaj ten, wiesz, takie, ale... nie proszkowe, tylko no powiedzmy widać fakturę, to jest też troszeczkę inny sposób malowania. Tak 80 i 90 jak troszeczkę nowsze, czyli 2000. Ja sam tutaj bliżej jesteśmy tu 2000 lat. Może nawet jeszcze lepiej, jeszcze bliżej. Albo nowy sprzęt ze sklepu oglądamy się podniecamy. No dobra, no ale cena 150 zł o CD z pilotem ładnym, nie, jest okej. Dobra, nie jest vintage. Jest okej, jest okej. Nie jest vintage, ale jest okej. Jest okej. A może jest. dobra. A może jest vintage. Ja szukałbym magnetofonu Lenko, ale wątpię, żebyśmy to tutaj odnaleźli. B55, dobra, to jest to, co nam podsyła. Ale tutaj śmieci. Ale ludzie to kupują. A później sprzedają. Mhm. 250 zł. Tak, szczerze mówiąc, to mamy nawet docisk. German, półautomat, proszę. Z dociskiem. Ale szczurska wkładka, przepraszam. No, nie wiem. Droższej płyty bym na to nie nałożył, ale był docisk. Zawsze na plus. Dokładnie. Lenko, Hi-Fi to są takie maleństwa, kurczę, jak kiedyś kupiłem, gdzieś takie podobne leżą głośniczki. Nie wiem co o tym powiedzieć, bo to jest takie coś, co bierzesz do ręki i rzucasz tym. Mniej więcej gabaryty cegły. Widzisz? No widać, że to maluchy no tutaj po tych podłączeniach. Może z amelinium są, że tak powiem brzydko, czyli z aluminium Powinny wykonane. być, także odlew aluminiowy, no bo tak, no na pewno odlew aluminiowy, bo No, to wcięcie więc- jest tak zrobione za dokładnie, za ładnie jak na jakąś sklejkę czy płytę biurową. Natomiast no, do czego to służy? Nie wiem, więc się nie wypowiem. Bo są takie małe kolumny, które świetnie grają, owszem, ale też No są. czy te Lenko do tego bym zaliczył niekoniecznie. Widać, Też mam dużo jakieś tego było. takie To są sprzed paru lat zresztą kolumny, bo tam kiedyś sprawdzałem właśnie te Lenko, to są, nie wiem, sprzed 5-10 lat kolumny, nic takiego klasycznego na razie tutaj Lenko nie ma. Ale śmieci. Niedziela pod znakiem śmieci, tutaj Dual nam się wcisnął, proszę. Dual, tak.
No niestety, no i jak już wiedziałem, że przy Lenko, no to coś nam takiego Będzie lipa, wyjdzie, tak? bo tak, to samo jak na Allegro byście sobie włączyli i próbowali coś zobaczyć, to też w sporej mierze. No to przyspieszymy Takim trochę. Ale tutaj 85. Ciekawe, czy jest ciężarek. No sądząc po obudowie takiej ładniej przypalanej. Ładnie to zrobione jest. To jest przypalane, powiedzmy, i polakierowane. Tak. Palniczkiem, no Palnikiem kurczę, jakimś. bardzo ładnie zrobione. Wypolerowane, wszystko ciężarek. Ja to powinien być ciężarek taki chyba jeszcze. O Boże. Dobra, szapoba dla pana. I pan chce za to ile? Że się chciało. 450. No, gramofon, no był, to jest, no, przypalane, dobra. Żeby nie było stroboskopie, do wymiany żarka. Bez pokrywy 450, jakby ktoś chciał, to pan jeszcze dorzuci pokrywę, czy dorobi. Nie, no to No bo jest pokrywa okej. 200 zł kosztuje około z Plexi, więc no, to też kosztuje, tak? To nie jest tak, że Mhm. za darmo dostaniecie, to jest naprawdę ładny gramofon. 4,5 stóp. Tak, ładnie zrobiony. Może być Tak. ozdobą pokoju, tak. Zdecydowanie tak, więc tutaj no, na to warto by było. Nowe szaty króla, taki restomod, jak to kolega mówi, Janek. Tak. Czyli No, no, restauracja przez Kciuk w górę jednym słowem, zobaczmy co będzie dalej, bo ceny Tutaj- się zwiększają, to może już Tutaj na tego nie będę śmieci się patrzył. zmniejszają. Przed zbaciarzenko, proszę. A to jakiś taki chyba... Nie. Ręko właściwie tutaj trochę Fisherem zajeżdża. Teraz mi się przypomniało, że No, były takie zestawy wieżowe właśnie ala Fisher. Natomiast jeśli to jest preamp za 4,5 stówy, no to powiem ci jest fajnie, bo preampy są drogie, bo ja na przykład miałem coś takiego, Darku, że się bawiłem. Kupowałem preamp, mam wzmacniacz lampowy i spokojnie z preampa mam już regulację wszystkiego, tak? Bo Aha. lampę mam purystyczną, więc nie mam żadnej regulacji tonu wysokich. No wiadomo, ja również. No, więc kupujesz takiego preampa, wychodzisz na lampę i jedziesz lampa i tak w sumie jak się zastanowić, to i tak zawsze chodzi na pełnej. Tam zawsze bierze maksimum prądu praktycznie. Tak więc bez różnicy, że na lampie zrobisz na full, a później regulujesz sobie tym tutaj preampem głośność tak naprawdę. Więc można się pobawić tutaj i tu why not, nie? A 500 zł myślę, że to nie jest zła cena, zresztą to jest Made in Japan, to lekko obstawiam. O i No, zobaczmy. nie wiem czy przeczytamy, nie damy rady chyba tego zakodować. Jest preamplifer, ale gdzie to jest wykute? To równie dobrze mogło być w Mordorze. Nie dowiemy się z tego zdjęcia No faktycznie. nie, zdecydowanie nie ma Made in Japan, Made in coś tam, więc... Widać, że to było robione na rynek niemiecki, ale nic poza tym. Ale to powiedzmy za 5 stówek, no preampa naprawdę ciężko kupić tam za 2-3 stówki. No nie jest prosto Flinta, tutaj samą budowę ktoś zrobił, proszę, 500 zł. To na obudowę nie będziemy patrzeć. Flinta, łódeczka. Gramofon Lenko z Bluetoothem. No nie. No i to takie właśnie rzeczy są. L75, 75 nie mieliśmy, to jest też klasyczne Lenko. 450, o białe, ładne. Oryginalnie. No, tu jest ok. Wszystko jest prawidłnie na DIN-ie. Widzisz, ja duala przerobiłem na Cincha, a mam wszystkie urządzenia na DIN i teraz jestem, no, wiadomo gdzie No jestem. widzisz. Okej, ale tutaj już, że tak powiem, Lenko się ceni. Zresztą to są takie gramofony jak stare duale, czyli dość takie Tak. ukute, bym powiedział tak w pozytywnym słowa znaczeniu, czyli to nie ma miękkiej gry, jest stal i drewno. I w zasadzie wszystko. Tutaj widzę skrzynię, ktoś się na wojnie szykuje albo do wyjazdu. Tam było na skrzyni, liki były na skrzyni takiej dużej podróżnej, a tutaj mamy już na wojskowej. Skrzynia wojskowa, ale ze znakiem Czerwonego Krzyża, więc może na bandaże. Mhm. No tutaj klasycznie, łanie klasycznie. No myślę, że to jest właśnie ta siła tego starego Lenko, że oni robili rzeczy takie nieudziwnione, proste, działające. I o to w zasadzie chodzi. Stroboskop, po co stroboskop, jak to wszystko działa, tak? Z tyłu widać były uchwyty na pokrywę, tutaj nie ma pokrywy. You made in Switzerland, więc tutaj też się troszeczkę, że tak powiem, musi cenić. Szwajcaria. Tutaj znowu mamy chyba podobne modele, jeśli nie te same, 133, 133. A ten Po był... kompleksowym serwisie 700 zł. No okej, no to tutaj już się robi tak... Tutaj ciężko mi powiedzmy określić, bo to jest fajny gramofon, a ten jest nawet bardzo ładny.
autostop ma, czyli półautomat. Tutaj trzeba podnieść, ale zajebisty headshell. Piękny. No. Masz sygnowany jeszcze Lenko. No okej, no. Gramofon niestety musi czasami kosztować. Tak więc wkładka Lenko, wszystko Lenko. Okej, ładny. Bardzo ładny, ale to jest chyba troszeczkę nowszy gramofon też, niż byśmy mogli się spodziewać po tej filmie. Tuner Pioniera oczywiście. No tutaj 75 kolejna. Więc tak jak powiedziałem, no to Lenko, które miałem w ręce przynajmniej. Nie słuchałem z tego, no bo gra wkładka tak naprawdę. No bardzo takie przyjemne wrażenie właśnie solidności bym powiedział. Tutaj DJ-ski, no to Lenko to już, tak koło Lenko to już nie leżało. To jest tak jak masz te podróby Technicsa SL 1200. Tak. No, to akurat niestety olewka. Ciekawe co będzie na samym końcu. L78, 75 była, więc zobaczymy. Następna 75. Raczej cenione. Tutaj właśnie tak spoglądam zawsze na... O, kable były i się skończyły. Tutaj masz taką spiralkę, bo tam powinien być tak jak w polskich gramofonach jeszcze ciężarek przeciwwagi. Tutaj. Czy tam anti-skating, bo widzisz, nie masz pokrętu do anti-skatingu, masz tutaj ustawiony tutaj ciężarkiem jednym, albo tutaj jeszcze drugim. Nie pamiętam jak to było, więc natomiast trzeba zwrócić uwagę na to właśnie, że tam chyba coś powinno być jeszcze. Tak jak na ryby ciężarek. Do sprawika mocujesz, to tutaj to samo. 75, 78, może ten droższy będzie miał, troszeczkę droższy. 78 tam przeciwwagę. No to takie wiesz, warto zwrócić na to uwagę. O, tutaj z tej strony to jest. No okej, dobra, nie rozkminiamy, bo się wkopiemy i co wtedy? To nas wyciągnie. Rank Arena. Powiesz, że cofasz to, co powiedziałem. No to powiem, że cofam, odszczekam to, tak? Cofasz. No dobra, patrzę na Rank Tak. Arena, bo tu jest, jest Lenko, ładnie, tutaj mamy taką właśnie podstawkę do stroboskopu. Rank Arena. To już ciekawe. No, całkiem Tak jakby. Tak jakby ciekawe. 1050 zł. No właśnie to są te czasy, że oni chyba mieli większe te mieszkania, że takie rzeczy nie bolały, że wkładali sobie gdzieś tam. Tylko mogli sobie pozwolić na to, żeby wielką taką właśnie nagle sobie podać. Lenko A50. Wygląda troszeczkę jak tego. Zapomniałem teraz nazwy. Widzisz, niedziela rano. Mitsubishi? Albo Mitsubishi, albo... Dobra, przypomnę sobie to powiem. Może... Jak nie wiadomo co, no. Rotel. Rotel. Ja bym bardziej do Rotela to poszedł. Albo Mitsubishi. No zobaczmy, gdzie to jest wyprodukowane. Tutaj ładnie jest zdjęcie od tyłu. Podstawki są prawilne, żeby to położyć na ziemi. Bla 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 bla. Trump jest, wyjście z Trumpa bardzo ładnie. Nie wiem, czy oni powinni pisać, gdzie to jest wyprodukowane? Chyba powinno być coś pisane w ten sposób. Powinno, albo tak wyprodukowali to w takim miejscu, gdzie w tamtym czasie nie chcieli się tym chwalić. Może wiesz, na Tajwanie, czy w Korei Południowej. No kto wie. Natomiast no, zresztą może pan tutaj więcej napisał, a my tutaj się męczymy się. A my rozkminiamy. No nie, 40 watów. Kurczę, wyglądało na 140 watów. O, widzisz, bo to tylko tak wygląda. No, autentycznie wygląda. No, co oczywiście co, no może rzeczywiście Korea może. Czyli zrobione jest ładnie, bo masz front panel. No tak, ale zobacz, zwykły masz jak w ale- Radmorze. Masz po prostu V-meter wrąbany i masz jak w kasecie do poziomu. Nie masz mocy nawet No. określonej. No. Nie ma skalopania do tego, więc tak. Byle, żeby było ładnie, ale to już widać, że kasy trochę zabrakło, więc się starali coś tam ukręcić. No te 75 tutaj rządzą. 85 tutaj, że mamy gramofon za 1300 zł ręko. Za te pieniążki też powinno być coś ładniejszego. Okej. Jest ciężary dynda, widzisz? Tak, widzę, nawet widać tam tą O to żyłkę cholerstwo mi chodzi, wideczkę, dokładnie. tak. Tak a propos, jakbyście kupowali ręko, zwróćcie uwagę, czy jest to cholerstwo tutaj właśnie wiszące, bo z tego też będzie problem z obsługą urządzenia. Bo to po prostu być musi. To jest chyba jedyna taka upierdliwość w tym gramofonie, która mi nie do końca odpowiada. To jest troszeczkę takie, no tandetne.
że walnęli sobie ciężarkę, aczkolwiek projekt tego rampa może być dużo starszy, więc tam nie było wyjścia. 75. Revox nam się proszę. Tuner przed wzmacniacz Revox A7. Tanio? Bo jest uszkodzony gdzieś. No dobra, no jest kompletny, no to jest jeszcze z tym, no powiem ci, tego się tu nie spodziewałem, Z cyfrową syntezą, tak, mamy. no na lampach, No, tak, jeszcze na tych, jak już zapomniałem, jak one się nazywały, no ale to... kurczę blade, no szarpałbym to, sorry, szarpałbym, Uszkodzona, co tam jest uszkodzona gałka jak na foto, tuner nie gra. życie to naprawy, taka gałka, znaczy uszkodzona, no nie ma gałki, Złamany, tak, tam złamany strzpień od potencjometru. no to by szło zrobić to trochę dłupania, ale szłoby to ogarnąć. No, nawet potencjometr kupić, tylko gałkę znaleźć. Nie wiem jakie są ceny tych urządzeń, ale podejrzewam 1500 zł za to jest dość atrakcyjną ceną. Bo to wygląda. Oj tak. Dobra. Ale dobra, pykamy dalej. No tutaj Shakai, no Lenko znowu. Na Szurze M75, czy taka tradycyjna wkładeczka Szura? 1700 zł. No bardzo drogie są te Lenko. 78 mieliśmy? Ja nie wiem, zobaczysz, co będziemy No wiedzieć. minimalne No, różnice tam, no podejrzewam napęd ten sam, tutaj już chyba, no nie mamy chyba tego ciężarka już tutaj na szczęście. nie mamy tego, tej niteczki, czy żyłeczki. No. No, więc to jest troszeczkę nowszy. No jest drewno, może się to podobać. Kładeczka. No okej. Masz jakiś gramofon Lenko? Nie masz. Wiesz co, nie, Czy no, masz? nie mam. Okej. Z gramofonu się trochę rozchorowałem z racji tego, że no ciężko jest zbierać, powiedzmy, żeby je używać na bieżąco. No, ja też tak myślę, że muszę uruchomić gramofon, żeby znowu pochodził. No tutaj pan ma Bo regał. ja na szczęście mam tylko 4, z tego 3 na chodzie. Proszę, jakieś zdjęcie kolekcji, nawet pan złożył taki kolaż sobie zrobił, nie? Czyli zdjęcie plus tło jeszcze z gramofonami różnego typu, a na pierwszym planie National Panasonic. To chyba pani, bo jest napisane Jolanta. Wiemy, nie pani. Dobra. No nie wysyłam pocztą. Dziękuję. No dobrze. Tu jest jakiś custom, to nie. 75. Same 75. I B55. koniec. No ale proszę, 9000. Jaki koniec? Jak koniec to na... No, powiem ci grubo. Na pełnej tej. Na pełnej, tak. Tak. Roztoka to co mamy tutaj? Wzmacniacz, tuner? No tak, by było tak, że to są takie moduły, ale to ładnie wygląda. 9 koła? No, bardzo ładnie. No za 9 koła to nie powinno być rysy na tym. Nie powinien się dopieprzyć do niczego, bo to jest Rank Arena 2000 GT. Aha, te cały zestaw, jeszcze kolumny są. Rank Areny, tutaj chyba dwudrożny. Dużo drewna na front panelu, no okej. Reeser Audio. Aż zobaczę, czemu 9 klocków. 72 rok. Nie jest zbudowanym amplitunerem, tylko z zbudowanym tunerem i wzmacniaczem. Dwóch głośników Majorbox. Okej, również za 70. Tak sobie zasadził. No nie wiem, czy to osiągnie tą cenę, chyba że to jest rzeczywiście jakiś taki rarytas, o którym nie wiem. Dokładnie. Nie śmiem wyceniać, po prostu pan sam wycenił. Okej, wszystko okej, szanuję, nie komentuję. Po prostu tak chciał, tak ma. No co, mamy Luxmana, mamy Lika, mamy Lenko i takie bardziej znane. No to by trzeba było lewe, tak powiedziałem. Lewe opta, no właśnie to jest ciekawe, czy lewe opta szukać. Bardziej będziemy. Najtańsze, jak widać tutaj reklama dźwignią handlu, bo już reklamy Oli wciskamy. Tak, no sytuacja jak zwykle nam się będzie powtarzać, więc... No, znaczy lewe tak, lewe, ale być może mniej, bo to lewe zawsze było, akurat Roman zawsze mówił, że lewe to była taka półka wyżej niż Grundig, to był już poziom Brauna przynajmniej w pewnym okresie czasu w Niemczech, tu nie było miękkiej gry, no w pewnym momencie była już, ale no. I zaczynamy właśnie od miękkiej gry, czyli za stówkę, lewe.
Magnetofon, który nie ma nic. I jako do zestawu. Myślę, że jedyne co, jakieś uzasadnienie dla mnie ma to, że mam tuner, mam wzmacniacz i chciałbym jeszcze jakąś kasetę, żeby to ładnie wyglądało jako cały zestaw wieżowy, nie? Ale jest soft touch. Tak jest. No tak i mówisz, to by było na tak. tyle. Goły i wesoły, dobra. Wiesz co, nie wiem, czy taki wzmacniacz u mnie nie leży w garażu. Wzmacniacz czy magnetofon, Grzesiek? Wzmacniacz z takimi właśnie diodowymi. Nieważne. Dobra, lecimy dalej. Szafka Hi-Fi Lega. Droższa. Szafeczka 150 zł. No, tak powiedziałem, że ponad grudikiem na poziomie Brauna. Tutaj ceny na razie. Aha, to jest sama Ale szafka. to jest sama szafka bez sprzętu, tak. No okej, dobra, ale szafka też. No, O. szafka może być upierdliwa, ale no czasami warto za szafką poszukać troszeczkę. LO18, dwie sztuki, to przyznam się szczerze, wczoraj jeszcze lewe oglądałem. To są zwykłe, prawdopodobnie szerokopasmowe głośniczki po budowie. To był 18, później był 25, 26 i był najwyższy model chyba LO55, którego w życiu na oczy nie widziałem. Ale słyszałem model 26, LO26, no i wgniatają w podłogę, tam bodajże trafiły do Romana do muzeum razem z amplitunerem tam z serii 2001 lewy Opta. Na zdrowie, jak to się mówi. Dobra. Radio budzik? Patrzymy na radio budzik? Nie, Boże. dobra, lecimy dalej. Tutaj zobacz, wzmacniacz. 2 razy 52 ciszy. Takie sanie trochę bym powiedział. Kontur, tunel, fonu, Nie. kasetę. Nie, Kasetę. czy nie mam czegoś takiego. Prosty mały śledzik. Tak, tak. Nic Z tego był zorganizuję. chyba taki śledziowaty tuner. Mhm. Gdzie to Mi jest? się wydaje, że ja mam to, tylko jest ciemno i nie widzę. To bardzo pada u ciebie. Wiesz co, nie, ja mam zawsze rolety zasłonięte tutaj na samym dole, także de facto na -1, więc mam zawsze rolety zasłonięte z zewnątrz metalowe, więc nawet za dnia jest tu ciemno. Ciemno. No, Ale, ciemno, tak, przynajmniej okna się nie brudzą. ale wypuszczają tu czasem. No czasami wypuszczają, tak. I No no dobra. do ciebie. Tak. No tutaj pan się rozpisał, co tutaj jest. Byto. Końcówki, no okej. No dobra, no za 200 zł, no jedziesz na targ, czasami tyle wydajesz, powiedzmy w ciemno. Lewy, to jest też 200 polskich złotych. No niestety te takie zestawy są tanie, bo Tak są zwana duże. laga, tak jak Laga. mówisz. Absolutnie nieprawidłowo to mówię. No dobrze, nawet tak mówisz. No to multisond powinieneś mówić. Multisound, tak. Tak ładnie to nazwali. Szukam zdjęcia, żeby zobaczyć. SK704 model. Brzmi wysoko. 704, zobaczmy. O, tutaj mamy tego, nie widać. To znaczy, powiem ci tak, jakby pan nie zrobił tego w tym u Amiga po prawej, widzisz? Widzę, tak. No, Jest Amiga. Sorry. no, miałem kiedyś taką grzechu, tak na pierwszej No połowie nie lat wiadomo, czy to 90. jest 1200 czy 600, ale jest Amiga. No. Dobra, lecimy dalej. No A. powiem szczerze, jakby pan zrobił zdjęcie w pełnym oświetleniu, jakąś tą ładną kompozycję, to to urządzenie by się w pani obroniło. Zobacz, masz dwa wychyły do góry, tutaj obstawiam, że są od tunera radiowego. Tutaj masz tak jak w polskich sprzętach taki podwójny wychył jeszcze do odtwarzacza kaset, więc jest ok, tak? Gramofon jest pewnie Ebnera, Perpetuum Ebner. Tak mówię to troszeczkę z wyrzutem, bo jakoś tak, no nie wiem, niby manufaktura, tak, ale no tak, Perpetuum Ebner. Więc ładnie. Jeszcze taki ala dualowski tutaj powiedzmy, czyli wyciągamy tutaj i dopiero wkręcamy. Co do wagi nie jestem pewien, nie dałbym sobie ręki obciężeń. Tam jest wszystko w komplecie. Ale widzisz po prawej tutaj te wychyły, prawda? Nie wiem, czy to widać na ujęciu w tym momencie. Widać, na szczęście widać po prawej stronie. Mamy te właśnie podwójne wychyły, więc ogólnie jakby to ładnie wyczyścić, zrobić w ładnej kompozycji, w lepszym otoczeniu, byłoby zdecydowanie lepiej niż na wiadrze. No tak, tylko wracamy do samego początku, to znaczy ceny są takie dlatego, że to jest duże i sporo miejsca zajmuje. I ciężko później... I to, jeżeli chcesz kupić jedną rzecz, to deprymuje ci posiadanie takiego, a nie innego magnetofonu, takiego nie innego wzmacniacza i takiego, nie innego gramofonu, więc to stąd to się dzieje, to jest taki trochę, jesteś niewolnikiem tego sprzętu.
Tutaj jest, No i- to jest stara kolumna dość, żeby było śmieszniej. I to nie No, z jest pewnością. subwoofer pasywny, żeby było też śmieszniej. Tylko to jest właśnie jakieś tam lewe koncept soundbox i to się zgadza. Czyli pojedyncza kolumna. Jak tego używać, nie wiem. Być może kiedyś mi odkorbi, to zakupię to z czystej ciekawości. No cena nie jest wygórowana, Mhm. więc z czystej ciekawości można to zakupić tak 259 zł, powiedzmy. Żeby tam były pod- dwie takie, no to spoko, to już by sprawę zamknęło, nie? No. To już by Jedną tu nie kupić? stało pewnie. No i poszukać drugiej. No ciekawe jestem, jak to jest w ogóle z tyłu tam wszystko zrobione. Tutaj mamy monitory studyjne. Cóż to jest? Takie, no nie studyjne. No, to jest raczej Do kina domowego bym powiedział, albo odsłuchowe jakieś. do knajpy chyba, coś takiego. Line in, input sensitive, no dobra, mamy A ja tu już mamy wejście na dużego jacka, nie? No ale to swego czasu tak Dobra, robiłem. lecimy dalej. Chyba na Westrach. w sumie. Co ja gadam? Dobra, znowu zapomniałem. Albo Wi-Fi, albo Tesla, przepraszam. Tutaj mamy stare radyjko, tutaj jest, to akurat też widziałem jakiś czas temu. To jest ogólnie bardzo abstrakcyjne zdjęcia są, bo to jest cała szafa de facto. Mamy lewe, bo lewe to jednak stara firma. Mamy lampowe radio w tym momencie powiem. Jak widać zabudowane w szafie. Głośniczek sztuk jedna. Zobacz jaki magnesik potężny. A nie, dwie sztuki, przepraszam, widzisz. Mamy po boku jeszcze wysokotonowy, średnio wysokotonowy. Jak to dalej jest, nie wiem, ale wygląda to fajnie. 340 zł. Szafka. No gramofon tak zwana frezarka, więc No to inne płyty były, takie do frezowania. dla samego radia. O, to zobacz. Radio Radiola. Lalere Carnagle chyba. Carnagle 4003 Vintage. No tu już jest. W zasadzie to jest to, co oglądaliśmy wcześniej. Za 300 zł. Tylko tutaj mamy coś jeszcze na środku brąbane, bo masz moduł kasety i tunera podobny, to już by można było Tak. nawet porównać to z tym, co tutaj pan robił na tym wiaderku. O, to jest to samo, ale nie do końca. Tu mamy za 200 polskich złotych, mamy, widzisz, Tak, mówisz. tuner Dobrze kaseta. zauważyłem. To jest obcięte o ten a środek. tu na środku Aha. jeszcze wrąbane, powiedzmy, pewnie na kasetę jakąś półeczkę, bo szafka Kasety była duża. Właśnie, tak. No, więc teraz możecie zobaczyć, jak to świeci ładnie. No, świeci to ładnie. Gramofon Duala 1235. Nie pamiętam, czy miał stroboskop, bo przy tej serii 12 to sam stroboskop, to już jest fajnie. Disco cebulsko. No okej, szafeczka ładna. Zawsze gramofon można wymienić. Jako mebel spoko. Ciekawe, szkoda, że nie widzę tego na środku, co tam jest, ale... No wydaje mi się jakaś szufladka, niestety ciężko to w tym momencie powiedzieć, co tutaj jest. No ale tak jak widać... To powinny być jakieś gałki potencjometrów, niestety Mhm. gałek nie ma, zostały same trzpienie potencjometru, więc... Okej, dobra. No ale no na razie tutaj nie boksujemy się z cenami, prawda? To było gdzieś tutaj, dobra. Lewy 3537. Z daleka widać, że to Philipsem zajeżdża mi troszeczkę. No, Philips. Zdecydowanie. Chodzi o budowę, o wychyły, takie pierdoły, no to... Ale to już jest ładny. Magnetofon. I Tak. czarny. Mimo wszystko te czarne są rzadsze rzeczy. Dolby, Tape Selector, Input Selector. Okej. Malutki, fajny Philips. Ale ładnie. Zadbany niesamowicie. Tak, bo w wypadku czarnego lakieru to wszystkie odbicia, bo pewnie panel jest z aluminium, byłoby widać, a tutaj jest ładnie. Jest pik plus Przynajmniej od frontu jest ładnie. No okej, ale zdecydowanie jest to Philips, na moje oko przynajmniej. Okej. Tutaj już do 500 zł dochodzimy, więc może już jest lepiej. Znaczy może już jest lepiej. Język polski jest trudny jednak. Aż 6000, zobaczmy sobie po kolei, tak żeby przyspieszyć trochę tempo. Żeby ten odcinek nie trwał 3 godzin. Też Philips, wydaje mi się. Tu wygląda lepiej, tu wygląda gorzej. Czy to samo? No, nie jestem pewien. Tutaj widzisz, tutaj była jakaś nalepka, nie wiem czy to są rysy, no by trzeba było zwrócić na to uwagę. No tak. No ale Tak, to dla mnie to jest klasyczny Philips po prostu. Zresztą tu powinno pisać ręką. Jest napis zmazany.
smazany, albo był naklejony i odpadł, no to short wie. Nie, raczej nikt w nalepki się nie bawi. No, nawet Polacy robili jakieś tam sitogrówki, nalepka to od razu by spadła. 4,5 stówy za malutki wzmacniacz. O, malutki czasami może zagrać. Sklep w Chorzowie muszę jakieś tam podjechać. Znowu trafiliśmy na to samo, tak? Zawsze mijam. No widzisz, lewe. Tak. Powinno być, to jest ten sam amplituner co wcześniej. Również Philips, a Philipsa nie należy się bać. Znaczy no trochę trzeba, bo zawsze coś spieprzyli. Tak Philips ma przynajmniej, ja mam taką retorykę, że Philips zawsze musiał coś spieprzyć. I będę się tak trzymał, ale tu już mamy trochę lepiej, 500 zł. Na razie to lewe nie zabija cenami. Nie, w żadnym wypadku. To jest takie ładnie teraz. Wiecie, pamiętam jak w latach tam 90., 2000 we Wrocławiu był taki sklep Lewe, tak? Dobrze mówię, to był sklep Lewe, tam mieli telewizory, no to ceny grzechu były zaporowe, a te telewizory były piękne, takie designerskie, niczym Bangolów Seny, nie? No właśnie to No mówię, ale że na tamte czasy to telewizor kosztował, no powiedzmy płaski, tak, one nie były płaskie takie jak teraz mamy telewizory płaskie, tylko jednak to było te z 10-12 centymetrów dobre, no to tam przy najniższym wynagrodzeniu wtedy powiedzmy koło 800-900 zł taki telewizor kosztował 6-8 tysięcy. Aha, no rozumiem. No takie to były ceny. Roczna pensja. Tak, cała. tak. I ludzie to kupowali, No tutaj akurat przy tym, wracając do tego zestawu, no to ja mam piki w decybelach, żeby to w ogóle coś chodziło rozsądnie. Chociaż czemu napisali, kurde, Power Metal? Tu już będę rozkminiał, powiem ci troszeczkę. Bo rozumiesz, o co mi chodzi, nie? No to tak trochę, trochę z sensem, no rozpieprza. Power Meter, ale w decybelach. Tak, decybela, tak jest napisane. Jest 0 decybeli, więc jest plus 3, jest pik. No powiedzmy, więc Power Meter, no ktoś na ładny, no trzeźwy ktoś tego nie projektował, moim zdaniem. To już trochę myszką jak na lewe trąca, ale pewnie chodziło o to, żeby było power level i żeby to w ogóle się ruszało, bo to już dawno zauważyli, że ludzie na przykład rajcują, wielu z nas lub was, jak to woli, rajcuje to, że macie 300 W na tym wychyle, a że ta wskazóweczka sobie tam leży, ile do drga jak ryba na świeżym powietrzu, to szczególnie, bo tak słuchacie, no 1 W. Dlatego niektórzy mieli razy 10 noszeń. I firmy robią takie przyciski, takie potencjometry, że można to podbić i wtedy to nam się bardziej rusza. No. Ja mam przynajmniej tak w nadzieję. Jak duża ryba na świeżym powietrzu. Tak. Jest fajne. No tutaj widać, mamy dużo tych wzmacniaczy, ale to sobie zobaczymy. Bo tutaj jeszcze nie jest jakoś tragicznie drogo, a jest ładnie. Cholera wie, pierwsze moje skażenie to dual, ale pewnie nie cholery to jest dual, natomiast ten volumeter taki niebieski. Oj, ładnie to wygląda. Tu się chłopacy postarali. Tak, no z drugiej strony nie ma co tam ale dochodzić. To Philips. Albo jest ładne, albo nie jest ładne, tak. Być może to Philips. jest ładne i tyle w temacie już. Okej, szok, coś tam. Napisano nam. Tutaj więcej Nie. To wtedy na rynek skandynawski było robione, no i co poza tym. A po czym? Tutaj, tam na tej, tak, widzisz, tu masz Nord, Sweden i coś tam jeszcze. Oni mieli takie swoje, tak samo jak Niemcy mają tą taką trąbeczkę pocztową, tak, tego instytutu miary jakości czy czegokolwiek to jest, tak samo oni mają swoje takie właśnie, po tym można rozpoznać, nie? Że to było na rynek skandynawski robione. No ale jest ładny, przyznam, że jest ładny i tak jak dual właśnie ma tutaj range minus 20 dB, tak żeby to chodziło, więc kurczę, wcale by mnie nie dziwiło, jakby to był jakiś dual, żeby było śmieszniej. No ale jest ładne, czyli żebyście widzieli po prostu, że to działa, jak słuchacie powiedzmy na minimum. To jest fluorescencyjny over display. Tak to opisali. No dobra, jest. O, śmieję się, ja serowie, tak. No ja wiem, co ja robisz. Ja też się uśmiecham. Słychać, nie? 752, taki sam unikat, widać. Unikat, tak? 2 unikaty obok siebie. No bo unikaty, nie? O, lewe 25. B50, tutaj zobaczę co to znaczy wypadało. No,
Okej, jedziemy po kolei, nie będziemy tutaj robić trzody. 800 zł. Powiem ci to lewe w porównaniu do Luxmana tu jest coś. Co chwilę coś fajnego jest, prawda? Przy lewe. Luxman Do troszeczkę Luxmana- zamulił pałę. Sorry, ale no nudno było w Luxmanie, a tutaj jest, no proszę, mamy stereo radio. Z wyjściem na głośniki, więc jest tam amplituner z głośnikami. Tak. De facto mamy stereo TR. Jeśli jest dekoder, to jest dobrze. Natomiast kurczę, no za 800 to nie wiem, czy bym nie położył na coś takiego, bo no to wygląda, sorry, to wygląda. I to gra. Takie rzeczy grają. Masz treble i bass regulację w gałkach chyba, albo więcej tych regulacji, masz aż 4 gałki do regulacji. Stereo indykatora nie ma niestety. Nie widzę przynajmniej gdzieś tutaj. Ale jest magiczne oko. Też fajnie. Jest zielone. No, ale jest lewa opta i lewa opta gra, więc tutaj mogę z czystym sumieniem polecić to. Mogą być problemy czasami z niektórymi lampami, bo tutaj na przykład były podwójne triody często gęsto stosowane, ale niekoniecznie w tym urządzeniu. To już sami musicie doczytać, myślę. Tranzystory. Ej, czy ja się brąbałem? Coś nie. To jest lampowe przecież. 5 lamp, dobra. Ale teraz zgubiałem, czy przypadkiem nie jest dekodesero, tak. 12 kg, czy to nie jest na tranzystorach? AC127, nie, to nie będzie AC, BA102, no by trzeba było sprawdzić. Lampowy tranzystorowy. Nie no, lampowo teraz. Nie będziemy tutaj rozkminy robić, tak, ale może być tutaj coś jeszcze takiego, że... Lamp nam chyba pan nie wypisał, natomiast skupił się na tranzystorach. No nie, to jest radio lampowe, z całą pewnością. No. No, chcę po Widać nawet gabarytach. stąd. Tak. Chłodzenie jest, tylko no tutaj by trzeba było poczytać, natomiast jest to ciekawa propozycja. Nawet za 800 zł. Coś takiego wyhaczy, no możecie liczyć na łuk szczęścia, że wyhaczycie to za 300 zł, ale niekoniecznie jest sprawne. 25 L25, czyli płaskie kolumny, tak jak lubimy. 2 basy, jeden średnio wysokotonowy na jaju. No cena jest jaka jest. Natomiast lewe opty grają. Ten producent robi tak jak Blackpool. Dobre kolumny, po prostu porządne. I tutaj nie ma co narzekać. Być może pan tego słuchał bardziej niż my, bo ja mam podobne, ale nie mam takich, więc nie będę rozkminiał. B50. To mnie ciekawi, bo wygląda jak B26 de facto. Czyli tutaj ta plastikowa maskownica jest z otworami. Takie ale plastikowe też wykończenie, natomiast są drewniane. To nie no. No masz podobne browny chyba masz, tak? Coś takiego. Nie, to te lewe też, mówię, poszły do muzeum, która ma na 50 W, więc nie są słabe. I mogę powiedzieć, że te kolumny naprawdę fajnie grają. Niby isofony tam w środku są, ale to jest fajnie zrobione, jeśli chodzi o zwrotnicę, o to wszystko. I do tego wyglądają, no bo bronią się, wyglądam na pewno super na tej komodzie z tą lampą, rewelacja. Bardzo ładne kolumny. I dobrze grające, jak już powiedziałem. Tu mamy co? Zestaw, tak? A 1200, 1500 zł. No, Philips. Wzmacniacz, tuner. No i w całości to wygląda inaczej. I z tyłu telefon. Tak, nawet tutaj jest telefon takie charakterystyczne przetłoczenie, takie 2 przetłoczenia na front panelu Philips. Oni mieli taką serię właśnie z takimi frezami czy z czymś. Pan słucha na telefonkę na tyłu. No okej. Uzbierał, nacieszył się. No z tyłu zdecydowanie telefon, to kaseta. Telefonkena. Na tym stoi, więc pewnie cała wieża też się znajdzie telefonkena. Okej, przyjemny zestaw, 1500 zł. No tak. Tyle powiem, przyjemny zestaw. Nie wiem, czy sam bym osobiście to kupił. A pan szuka telefonkena TA750. Okej, czyli miłośnik telefonkena trafił na lewe po prostu i lewe idzie do nowego właściciela. Tutaj lewe QR320, no to jest rzadkie. To fakt, to jest rzadki amplituner. Powiem ci tak, położyłbym go koło Radmora i nie wiem, który by lepiej wypadł.
Co tu mamy? Z lewej strony mamy taki joystick ala, tak? Kwadrofoniczny jeszcze tego. Zobacz, tak. masz na sensorach wszystko, skalę, no jest przecudowne tutaj, aż każdy dekran bym miał ochotę oglądać przy tym amplitunerze. No widzisz, FM stereo 4-kanałowe, tu mamy filtry, tak, 5-7 kHz, czy wybór, no by trzeba było, no bo jest loudness, tak, czyli co, niskie tony, podbicie przy 5 lub podbicie przy 7 kHz. Więc można się tym bardzo ładnie pobawić. Te gałki też są takie, no jest sztos. Tutaj pod każdym względem moim zdaniem jest sztos. AFC, tutaj MPX-y i nie MPX-y. Programator, tu jest ukryty programator. Sensory jak w Radmorze. To jest ten wyświetlacz, który kanał akurat tutaj mamy. Widocznie te przyciski nie są jak w Radmorze podświetlone. No ale tutaj ta strona wygląda równie dobrze. Aż się chce obejrzeć w nowym oknie. Ale to wychylam tak frekwenc, czyli tu mamy programator jak w Radmorze od 90 do 106 MHz. No. Tu mamy tuning, a tu mamy, no dobra, ciekawe co tu powiedzieć, co tu jest, może tu jest 0, tak, detekcja 0, więc tutaj będzie pewnie siła sygnału w tym okienku. Czy jeszcze brakuje nam wychyłów, no ale piękny. No na pewno ciekawy. No jest ładny. Jest taki oryginalny, tak. Inny niż inne. Dokładnie tak, więc tutaj jak szukacie czegoś oryginalnego, to myślę, że spokojnie mogę to potwierdzić. Zresztą mój kolega... No 1600 zł. Tak, mój kolega ten amplituner miał i mówił, że to też gra. Tutaj mamy zestaw, kolumny lewe, czyli te B20, 25 RO25. Ale reszta to już chyba grundig jest, więc jedziemy dalej. Bluetooth, radio lampowe, antyk, zabytek, szafa. Widzisz, tutaj ktoś też taką kolumnę podobną do poprzedniej, może nie tak rozbudowaną, zrobił samoróbkę na Bluetootha. No i widzisz, właśnie tutaj może nie samoróbka, ale widzisz, już nam podsyła to OLX, bo patrzyliśmy na tamtą kolumnę, która wygląda jak ta kolumna Bluetooth. Już nam takie badziewia, że tak powiem, podsyła, którego naprawdę nie chcemy. Ja fajnie, oni chcą nam niby ułatwić życie, ale to jest utrudnienie, bo to jest do potrójstwa, szczerze mówiąc. Tak. No, bo to jest tak, jak nie znajdziesz czegoś, to może kupić coś innego. No nie kupię maranca, nie wiem, za 9 koła. Rzucają ci koło ratunkowe w ich mniemaniu. No tak, koło ratunkowe, ale zrobione z betonu. Dobra, jedziemy z tych bardziej znanych marek, czyli... No to jeszcze Luxor nam został z tego, co... No Luxora dużo nie będzie niestety, to jest taka mniej znana przynajmniej dla tak, podobnie, no widzisz, 25 ogłoszeń w tym. Najtańsze zobaczymy jak zwykle. No, powiem ci, przy tym odcinku się już dobrze bawię. Dyrygent Luxora. Ale zobacz, od tego gramofonu za 150 polskich złotych. Tu chyba jest coś nowszego. Wiele zdjęć. Także. Jest gramofon. Jaki jest, każdy widzi. Talerz pod stroboskop, nasz żarówki stroboskopu nie mamy przyjemności oglądać. Ale frontpanel mnie interesuje, bo wiesz co, takie tanie rzeczy. Widziałem raz, to był gramofon RFT i miał wbudowany przedzwacniacz, więc podpinałeś go na przykład pod fono. Nie musiałeś pod fono podpinać, przepraszam. Tu chyba brakuje jeszcze potencjometru jednego, więc dobrze. Okej, to trochę dyskwalifikuje tenże sprzęt. Dirigent, z nazwą Dirigent będziemy u Luxora się często spotykać, bo tych dirigentów było dużo. Od właśnie samych amplitunerów, czyli tej dolnej części, przez właśnie takie z kasetą, przez takie z samym gramofonem. No było tego dużo. Luxor to szwedzka marka, tak? Szwedzka czy norweska? Tak. Szwedzka chyba. Szwedzka, więc tutaj wykonanie raczej okej. Wykonanie w każdym razie skandynawska, bądź dla bezpieczeństwa procesowego powiedzmy, że skandynawska. O, dobrze. Okej, no to tutaj mamy Luxora. Też tak trochę Banco Lucento zajeżdża tutaj na front panelu skromnie, ale wszystko jest tak. Tony jakimiś znaczkami oznaczone. Programator jest. Odtwarzacz kasety jest. No to właśnie dalej nazwijmy to lagą Luxora, one się często trafiają. Ale tak to jest małe, to jest dość kompaktowe, jak na te wielkie takie niemieckie, czy tam germańskie, też dla bezpieczeństwa powiem, spęty, to tutaj jest raczej tak właśnie
mniej widoczne. Tutaj mamy znowu dyrygenta, one są tanie, to naprawdę fajne, wdzięczne amplitunery są. Ten co, Gold Edition? Czy jak? Napisy takie żółte. Czy to takie światło? Chyba światło, po prostu film wywoływał, bo to było niebieskie, więc wyżółcił troszeczkę. 300 zł. No cóż, na początek myślę, że też fajny wybór. Jak chcecie posłuchać, macie płyty jakieś, czy tam kolekcje starych płyt chcecie posłuchać, no to tutaj za 300 macie wszystko, jeszcze kolumny podpinacie i w zasadzie jeśli pan tutaj pisze jest sprawne, to no, uszkodzone igła gramofonu. Uszkodzona igła gramofonu, tak. To... No to igła do wymiany, no. To jeszcze każdy dodatkowy, ale macie przede wszystkim już nową igłę, więc też troszeczkę lepiej trzeba na to spojrzeć. Amplituner, tutaj mamy Luxora. Luxor Radio. I cholera, to nie jest amplituner. Ile to kosztuje? Powiększ, że zobaczę. 3,5 stówy, kurde. 3,5. Powiem ci, to już zaczynam, to wygląda fajnie. No to jest amplituner, że Jest, to jest wzmacniacz. Nie, amplituner. Discount Amplituner. bass volume, czyli wysokie, niskie. To muszę poczytać jeszcze po odcinku, bo masz tutaj tuner, widzisz? Masz na gale wszystko, więc jest ogólnie, pewnie tu robi się bardzo, bardzo ciekawie, taki, no, jest ładnie i ciekawie. Od 2 do 7 ohmów, czy 2 razy 7 ohmów. Z równa się 7 ohmów, więc w ogóle tak... No tak, mamy z lewej strony jeszcze widać wejście antenowe, tak. ZK 7-ohmowe kolumny, proszę. Aż, kurczę, powiem ci... No taka ciekawostka. Szwedzkie, już mamy pewne, że szwedzkie. Tak. No ciekawostka, ale to jest raczej stara ciekawostka, proszę pana. Tak. Bardzo stara ciekawostka, więc dla mnie to jest... No dlatego może jest to ciekawostka. No. O, na Germanach. No kurde, powiem mi... ADES 130, nie wiem czy jak będziecie oglądać ten odcinek, to już nie będzie w moich rączkach, że tak powiem. O. Tak, między Bogiem a prawdą, bo no, dobre tranzystory są, więc jeśli się nie zdecyduję, bo wejdę do pokoju, gdzie mam kolumnę i stwierdzę, kurde, gdzie ja to położę, jeśli to jest prawdą, to bierzcie, to po prostu bierzcie to wszystko. W Białymstoku. 4 tranzystory ADES 130, no kurde, powiem ci, jest grubo, jest fajnie, tak? To sobie zostawiam. No. Tutaj jest rozkmina taka, że no sam to chyba szarpnę za chwilę, więc no tyle z komentarza z mojej strony. Gramofonem Luxor, czyli znowu mamy dyrygenta, tak? Tych dyrygentów mieli dużo, natomiast tutaj to pokażemy, bo to jest to samo, tylko mniejsze i bez kasety. I jak myślisz? Chyba lepiej bez kasety. Ja wiem, taka pustka z lewej i z prawej strony zieje, bo Niesymetrycznie nawet to jest ten gramofon. niesymetrycznie jest no ta pustka, z kasetą może lepiej wygląda, a może jest zbędna. A może nie wiem. No okej. Mówił autor, a może nie wiem. Wiesz co, bo w tych lagach właśnie te magnetofony przeważnie były naprawdę tanie, to nie było nic, co urywało tyłek. Tak, bo proste było tam. No ale tam zajmują miejsce, no, wiesz, można tam oko na to rzucić. No okej. Na twoje babka wróżyło. Tego wcześniej... Jakiś... Amplituner, tak? Wcześniej był taki jak sam. IPT jakieś. To możliwe. No dobrze. No to wcale nie wyklucza, że to może być japońskie coś, bo no tak inaczej to wygląda. Tutaj taka kreseczka, czy środek aż... No, niczego nie wyklucza. No. Luxmar RS130. Dobra, jak widzicie, zostawiłem A sobie no tego... dobra, to ciebie widzę korci. Korci mnie strasznie oczywiście. Tutaj mamy to samo, co sprawdziłem, bo myślałem, że tamte zdjęcia będą lepsze, cena jest podobna. Czy ta kreska jest też taka przez środek? Jest, rzeczywiście. No ciekawe, że tu kreseczkę zrobili. 3079. To znaczy to jest, no właśnie. I to jest to, mamy setki po prostu amplitunerów, które się nie wyróżniają niczym. Mają dokładnie te same funkcje, podobną moc. I ciężko, żeby taki Luxor wybił się nad podobny Sanyo, czy tam cokolwiek innego, po prostu weźmiecie, będzie podobnie, tak? Mnie cieszy jak ten dodatkowa gałka, czy coś innego, a tutaj po prostu co mamy? 2 zestawy głośników, no tak, no jaki koń jest, każdy widzi, tak? Nie są w stanie zrobić czegoś, co wyróżni się. Dopiero później zacząłem to próbować, a tutaj no po prostu spełnia swoją funkcję, to działa, tak jak telewizor służy do oglądania.
Tak tutaj to służy do słuchania. 2 razy 35 W. Tylko czy to jest, gdzie to jest? No nie, no raczej będzie wyprodukowane w Szwecji nawet mi powiedziano. No tak wyglądałoby z tej naletki. To całkiem ładna robota szwedzka, bym powiedział. 2 razy użyłem tego samego słowa. O, jak boli stare mnie to. Volvo. Jak stare Volvo, Dokładnie. albo inny SAP. O, No, wszystko tu mamy przypominam. Dirigenta 7100, czyli droższa wersja tej wersji z gramofonem. Dlaczego? Bo nie ma Ale gramofonu. tu mamy kartonik jeszcze do tego, to jest fajna rzecz. No okej. Jest chyba w stanie takim wyjętym z gramofonu. I to też dzięki właśnie chyba temu kartonikowi, przepraszam, dzięki temu kartonikowi on dość ładnie wygląda, zobacz, widzisz? 2 razy 35 W, już wiemy. Programator jest. Absolutnie takie, no dziwny. Trochę Bang Olufsen, ale no mega dziwne urządzenie. Tak, no Bang Olufsenem, no to też nie ma co się dziwić, bo to Skandynawowie, więc takie jakieś może skrzywienie mieli, ale ładnie wygląda, w ładnym stanie. Ciekawe jak technicznie, tak, bo tutaj jest napisane, że super stan. Wszystko sprawne, działa jak Ambifonie. należy. Jeszcze Tak. O, Tranzystory germanowe, jak? W którym miejscu to? o, tam po środku, Germanowy pisze? tak. No to żeś mnie teraz zabił. No, U mnie w garażu takie leży. I widzicie, muszę sprawdzić teraz, nie wytrzymam. Gorzej jak nie będzie na Radio Muzeum. to powinno być. Luxor Radio 75 German? No nie. Nie. Jeszcze raz powiem nie. Było tam napisane, że tranzystory germanowe. Znaczy, dobra, tutaj akurat ja się bym poważnie zastanowił. 75 rok to już wszyscy na krzemie jechali, bo był tańszy. Wątpię, że w tym roczniku coś takiego robiono, ale tutaj no powiedzmy... No ja bym na słowo tutaj nie wierzył. O, w ten sposób, że tranzystory germanowe, których siedzą. No okej, ja mówię tylko, że było tam napisane, więc Luxory. może człowiek Luxory. wiedział, że- Scantic typ 6030. To Luxor czy Scantic? Luxor, przecinek, łamane przez Scantic. Scantic. No, nalepka jak Scantic. Luxora. Oho, to jest naprawdę ładnie bez maskownicy. Muszę zdjąć w tych moich maskownicach. Bo mam Luxora, takie kolumny właśnie chyba identyczne, też z tą podstawką. I nie wiedziałem, że można maskownicę zdjąć. No jest ładnie. To bym, powiem to tak, warto by było się po to kopnąć, bo to mogłyby naprawdę dobrze grające kolumny. Bryliant, Niko. Ciepłe, czyste brzmienie, bla bla bla. Tak 2 dni. Prywatna kolekcja sprowadzona do Szwecji, więc do tego ogłoszeniodawcy. Onkyo. Bank. Bang Olufsen, Yamaha. Pionier, jakiś paskudny. Ty nie lubisz pionierów. I zobacz, No, Bank Olufsen. Będę miał pioniera, jak do mnie przyjedzie. Tutaj jeszcze sobie zerknę te Bank Olufsen. Oj, to jest coś. 300 zł. Też gorąco polecam takie malutkie Bank Olufsen. No może nie, dupy nie urwam, ale zagrają na pewno dobrze. A za te pieniążki, no Bank Olufsen, no. Myślę, że fajna rzecz. Już powiedziałem, czy oni podsłuchują Beovoxy 500 plus Beomaster. To jest zdecydowanie Luxor. Następny Dirigent, ale tutaj mamy coś tam, wieża. Niech tam będzie. Tutaj w tych dyrygentach, w tych Luxorach to jest ładna rzecz, ta pokrywa ma taki kolor niebieski. Tak, zgadza się. To robi trochę... powiem ci, to lepiej wygląda, Grześku, tutaj teraz jak mamy z tym srebrnym panelem gramofonu niż czarnym, tak. Trochę życia daje do tego. Te kolumny, które tutaj są, to są kolumny na 20 basowym głośniku i do tego są dołożone 2 średnio wysokotonowe Alnico. Tak a propos. Do tego zestawu. No okej, no zestaw 1250, no takie już. No, troszeczkę drogo. Znaczy ja te kolumny rozebrałem na części, bo były tak rypnięte, że wyjąłem głośniki. No niestety. Luxor, tutaj mamy
A co, z zobacz. pudełkami. No, amplifer, recorder player, no i to jest ten gramofon, co na początku mówiłem, że 1800 gałki brakuje. No ale Tak. nówka szuka i to 1800 zł. jedno z nich, ale ładnie, powiem ci, tu jest. No tu jest ładnie, ten wzmacniacz robi robotę. No to widzisz, tak w przypadku jak tam poprzedniego tego Luxora, tego naleśnika, tutaj też jest to w ładnym stanie zachowane, dlatego że to było w kartonach. Ale nie, tu jest naprawdę fajnie. Przynajmniej Magnetofon piękny, wzmacniacz no super, z wychyłami powiedzmy. No, tutaj powiem ci tak, jakbym szukał... tu już kwestia ceny, tu już też jest sam plus na to, że mamy cały zestaw, tak? Mamy cały zestaw na 1800 zł, no w kartonie oczywiście, ale już mamy cały zestaw, także nawet jakby ktoś chciał, nie trzeba szukać, osobno płacić za wszystko, tak? I narzekać, że jest porysowane. Tak, tu już jest najlepiej odbiór osobisty, no zgadza się, najlepiej odbiór osobisty, chyba, że nie jest na paletę. Kawał drogi. No. Kawał drogi. Kiedyś byłem częstym gościem w Białymstoku, ale dawno i nieprawda. Więc... Już masz zakaz, tak? Do Białegostoku bierzemy. Nie mam już potrzeby od bardzo dawna, więc... 2600 Luxory. Tutaj te Luxory, no są fajne. Tutaj jestem zaproszony cały czas na odsłuch podobnych kolumn. Muszę się kopnąć na tu już jest fajnie. Tu już troszeczkę zajeżdża de facto. O Boże, znowu zapomniałem. No ty je masz, jak to się nazywa? Ja je mam? Znaczy masz tej firmy. No nie wiem. Angielskie. Bowers Wilkins? Tak, coś Bowersami to zajeżdża troszeczkę, nie za bardzo. Szczególnie ten średniotonowy, ale no powiedzmy tak, wielkie szafy. To siłą rzeczy musi zagrać. No nie ma opcji, to musi zagrać. Chociaż do poprawek blacharsko-lakierniczych się nadają. No ale poza tym głośniczki ładne, regulacje są, wydechy są, pasuje wszystko. 2600, no niestety tanie to już było, każdy by chciał kupić taki kolumn za 260 zł, ale no ciężko, po prostu to już jest ciężko, patrz, niewykonalnie już w dzisiejszych czasach. Okej, Tanoje trochę podrożały, widzę 80 koła za Westminstery. No Westminstery mają swoje ceny, także to tam... No, ale do Przy Westminsteru dobrym wietrze poniżej 50 się chyba nie kupi. był 80-71, tu mamy te same. Luxor Dirigent 3000. Dlaczego pan chce 3000 za Dirigenta 3000? Nie wiem. No za komplet, no ale dlaczego to ja nie wiem, tak. Ale to są te same kolumny, co tam były za, nie wiem, 500 zł, tak? Czy 1200? Mówię, ja Tak, tylko, jakoś tak. ja je rozebrałem na części te kolumny. To nie jest nic wykwintnego, tylko po prostu, no... Ktoś dobierał się nie posiadając odpowiedniego śrubokręta, plus jeszcze upadły, plus coś tam, więc stwierdziłem, że no nie ma sensu tego ratować po prostu dla mnie, bo za dużo roboty przy tych kolumnach byłoby. No czasami koszt przewyższa koszt kolumn na rynku, zgadza się. No, tutaj 3000, no widać się ceni, widać, że stan jest piękny. Gramofon posiadał budowany wzmacniacz, okej, fajnie. Nie skomentuję tego, nie? Nawet, bo po co? 3900. Te same, tylko już oklejone. Tam były za 2300, tu mamy za 3900, ale już są zrobione. Kurczę, tak zachodzę w głowę, jakiej to jest wielkości rzeczywiście. Czy to jest tak duże, jak myślę, czy jednak nie? A tutaj Grześku powinien. Ja nie wiem, czy tutaj coś wyciągniesz z tego Ja nie wyciągnę, kto ale... nie wyciągnie, ja wyciągnę. Tutaj w ogóle zupełnie inaczej one wyglądają. Zobacz, to tutaj wygląda zdecydowanie kurde lepiej niż tamto. Ale tutaj rozmiary, no... Chciałem zobaczyć rozmiary, ale nie zobaczy. No zobaczysz, no już, nie denerwuj się. Niżej. Kociej mordki dostaniesz i tyle będzie z tego. 45 na 79 na 34 cm, więc to nie są duże kolumny. 80 cm wysokości nie są duże, tak. Wyglądały na większe, właśnie dlatego byłem ciekaw, tak. 25 na basie, 10 na średnicy, 2,4 podejrzewam na wysokotonowym, czyli calówka. No, 80. Maleństwa cholera jasna. Tak. A wyglądają co najmniej wielkości pralki, nie? Tak. No właśnie do tego, ale to jest to, co zawsze mówimy, no czasami zdjęcia mylą, czasami na zdjęciu coś się wydaje większe, w rzeczywistości jest mniejsze, a czasami jest odwrotnie, jest mniejsze, a na żywo jest większe. Więc nie ma co ryzykować z robieniem zdjęć. 100 watów wytrzymują. 70-litrowe skrzynki to są. DBP
Co to jest DBP? Nie wiem. 140, tak? Tu Może jest ktoś pewnie będzie- maksymalna skuteczność 111 dB, więc raczej... I tutaj znowu by można było policzyć, ile z tych 100 watów idzie w gwizdek, jak to się mówi, żeby... Jak powiedzmy osiągniemy te 111 dB, ile idzie w gwizdek na zasadzie, że to jest moc, którą po prostu pompujemy, ale głośnik trochę nie odda nam, bo nie jest w stanie zagrać więcej głośniej niż te 111 dB. To ciekawostka. Dużo parametrów. Okej, nie, jest spoko. Spoko, ale aczkolwiek spodziewałem się czegoś większego. Dosłownie. No dokładnie, dlatego właśnie naciskałem. Luxory teraz skończyliśmy. To naprawdę Luxory, tak. żeby nikt nam nie powiedział, że coś zapomnieliśmy jeszcze. Lenkolik. Co tam jeszcze było? Living Audio możemy zobaczyć, nie wiem czy trafimy. To już tak pro forma zrobimy. Living Audio to jest Angold, czy to jest... no nie. No i trafiłeś. Trafiłem. Chyba, że to zrobimy... No, proszę. Tak a propos. Jest 16 ogłoszeń. A czy to będzie No coś? proszę, no i widzisz, kurczę, jest Living Living Audio. Audio. 740 zł. Już byśmy mieli wypomniane, że nie znacie się. Wysokotonowy japoński. Nie ma kurde opcji. Więc japońskie jednak Living Audio, ale ładne, cholera jasna. No ładne są. Cudowne, z regulacją, takie kosteczki nietypowe. Jeśli to, no wątpię, żeby to drewno było tej grubości, ale kto wie. No ślicznie. Tu jest jakaś chyba jeszcze taka siateczka na głośniku niskotonowym. Nie wiem, ten średnio ma ten Mhm. osłonę A ma średni raz widziałem taki głośnik właśnie z taką, powiedzmy, kopułką aluminiową. No. To był brazylijski głośnik. Kolumny były brazylijskie, żeby było śmieszniej. No to też kwestia, kto był dostawcą przetworników, nie? Kolumny mogły być brazylijskie. No ale tu tylko jest tam naprawdę ładnie tutaj. Za 800 zł oj bym się skusił. A, ja już wiem, gdzie mam metalowe kopułki. Ja mam metalowe kopułki, Grześku, w Akaja. Mam aluminiowe kopułki, teraz mi się przypomniało. No to tutaj to będzie koło Akai gdzieś stało, na przykład to Living Audio, myślę. Czyli Tak, Japończyk. i niestety tego w żadnym wypadku nie należy dotykać. Ktoś chciał to poprawić, a każde dotknięcie tego tylko pogarsza sprawę niż poprawia. No to No, na dlatego pewno. to wygląda jak wygląda. Tak. No tak, ale powiedzmy za 800, 7,5 stówy, no przepiękne kolumny. Tak, gdzie to jest? Grudziądz. Byłem Przepiękne. kiedyś w Grudziądzu. A gdzie ciebie nie było? Tak jest. Głośniki Crystal Electric Living Audio model CE1A. I ten sam zestaw, czyli średnio ten sam, co poprzedni, tylko kosztują 2 razy więcej ponad. No ładne, takie klasyczne. Nie wiem, brałbym te małe. Za 7,5 stówy. No. Ponad połowę taniej. Tu też tu mamy chyba niskotonowy, proszę pana 30, tak, tam mamy 20, ale zdecydowanie brałbym te mniejsze. Da się. Proszę, frequency range od 10 do 20 tysięcy herców. Można. 10 herców. To już może jakieś choroby układowe spowodowały 10 herców, ale szczegół. Napisali papier cierpliwy, jak to się mówi. Ładne kolumienki. Też te 10 Hz mnie troszeczkę zniechęciło. Living Audio CE500. Dużo tych Living Audio. Ja to zawsze tak. to sprawdzałem, to były Tam jedna, się- dwie kolumny, a tutaj proszę, nakichało. Taki wysyp. Zdecydowanie wysyp. O, Że- tutaj ładne są. Grzechu jakiś bus przyjechał. No, Stąd. Living Audio. Jest. Walking Dead po prostu. Ale zobacz, no, jeśli chodzi o wykonanie, to jak ze smakiem to jest zrobione, no to chapeau bas. Regulacja tutaj na dole chyba jest. Midrange. No ładnie, jest naprawdę ładnie tutaj. Bass Reflex wydaje mi się, że jest nawet taki ładnie obudowany. Po prostu bardzo ładne kolumny. O. No 1700 przykładali metrów. się do tego, można Tak. powiedzieć, tak? No, Nie wiem, czy tych oklejona jest walorów oryginalna, zewnętrznych. czy zrobiona już post factum, ale powiedzmy ładnie odnowione nawet kolumny, bym powiedział. Jeśli No chodzi o nawet drewno. jeśli tak, no to jest in plus tylko w tym wypadku. No, 25 cm basowych. 12 średnica i 5 cm Twitter. Nie wiem, w którym miejscu ten Twitter ma 5 cm, bo to znowu mamy kopułkę w tubce, nie?
Tutaj kopułeczka to w środku tylko gra, a reszta to jest obudowa, więc z 5 cm No to Twitter, no, wzięli po całości, po całości prostu. dokładnie, nie było Tak. takiej gry. Tutaj mamy za 650 zł, które akurat bez ceny zrobiliśmy, więc będą tańsze, będą droższe. De facto to samo, co wcześniej, Tak, to samo, tak. tylko nie 1800, a 650 zł. I tu kortyna pada. Może nie w takim ładnym stanie właśnie jak poprzednie są. No dobra, ale załóżmy za 1100, no zrobiłoby się w podobny stanie co tamte. Tu wygrywa mój poznańska dusza i bym zdecydowanie chyba wziął te i pobawił się samemu w drewnie. No okej, No, można. można, dokładnie, tutaj zostałem to wam. Aczkolwiek za 6,5 to fajna propozycja te kolumny są. Tu mamy znowuż podobne za trójeczkę. A były piątki za 7,5 stówy, a tu mam szóstki były, a tu są piątki za 3 koła. 3000, tak. Jest napisane stan igła, no. No jest i była jeszcze podstawki zrobione, więc pan pewnie Tak. no, pobawił się drewnie, więc ogólnie zewnętrznie zagnąłem. Szacun i tyle powiem. Living Audio, tutaj się cały czas powtarzam, cały czas te CE5, no tu za 3,5 stówy, no to już jest kurde jedna czy dwie? Sprzedam monitory, więc teoretycznie dwie. Ale basowy chyba No. z innej parafii już jest. To nie jakiś kef ten basowy? No ten właśnie, niskotonowy? Tam wygląda coś właśnie jak kef. pisało. Aha, Ja że właśnie zastąpił, mówię- no zastąpiony kefem C30. Dobra, No rzeczywiście. właśnie, tak. Dlatego taka cena, bo pan włożył kefa. Nie wiem. To niekoniecznie, na Wadą tyle mogło jest. wyjść. No. No dokładnie, nie włożył zwykłego jakiegoś Chińczyka, tylko coś to raczej Tak. fajnego włożył, więc nie ma co tutaj psioczyć. Living Audio, no jak widać te wysokatonowe, kopułkowe Akai, ukośnik, Technics, ukośnik, wszystko inne no, były stosowane nagminnie przez tą firmę. No, to powiedzieć tak, będzie trzeba wydać trochę pieniążków, kupić te Living Audio, żeby sobie zdanie wyrobić, bo tak jest powiedzmy przeciwny japońskim kolumnom. Tak uważam, że te Technics są rewelacyjne, więc być może tutaj się zaskoczę. Ty też zresztą Wiktorami się zaskoczyłeś, prawda, że Wiktor Tak, potrafi, więc tak. że Akai źle gra, no to już wiemy, ale że japońskie kolumny wszystkie źle grają, to już nie powiem tego. No to do końca też nie ma co generalizować, oczywiście, jak zwykle, no może. No po prostu Akai grają źle. I tyle. Taka igra, myślę, tak. Tak, więc Living Audio powiem ci tak, z tych wszystkich, ja bym No to tak od siebie to doradził, na pewno. 745 zł, ładne. cuda. To są cuda, już to jest przepiękna kolumna, raczej nie ma opaluszy, wszedł. Ale przepiękna kolumna i tu bym raczej się no mówi się trudno, że tu jest taka wyjątka, ale to myślę maskolnica, bo nie bym Tak, bo jeżeli to jest aluminiowe, to każda próba naprawy tego od zewnątrz, a nie od wewnątrz, a od wewnątrz to po prostu trzeba było to spróbować zdemontować, właśnie prowadzi do czegoś takiego. Ja to wiem ze swojego podwórka. No i to można wymienić na No i trudno, no. No i trudno, no i dupa. Tak jest. Nie ruszać i tyle. A co to jest? No. Proton, no Proton. właśnie. Nie, Protona To coś kojarzę. Kojarzę? To widzisz, co to jest. No to jest Kombo. taka ciekawa Kaseta setka. plus CD plus wzmacniacz. Plus, tak, plus radio, no. Radio też jest tutaj. Tak, chyba tak. Ci fajne. To szkoda, że w tym wszystkim, no pierwsze co mi się rzuca w oczy właśnie w tym Protonie, to że ten kurczę cholerny licznik od kasety jest analogowy. Gdyby był cyfrowy, to by było już całkiem fajnie. No to Gdyby znaczy, on był cyfrowy, byłoby całkiem fajnie. ale powiem, gdyby była klapka na dole, też by było fajnie, bez wyrwana. Tak, masz rację, no niestety. No, Proton taki już chyba, ile Proton? 480 zł, no. Nazwa się obiła już, przynajmniej Proton. My robiliśmy? Chyba nie. To może Proton, a myśmy... Proton, no to taka firma chyba, nie wiem czy to nie malezyjska, oni robią samochody, też się nazywa firma Proton, tak? Nie, Na raczej bazie czegoś tam. No proszę, Jest coś takiego. preampa Albo masz było. za 1100 zł Protona. No to takie trochę brownem daje, trochę. Nadem. Trochę Yamahą taką jedną, no coś takiego co jest. No zobaczmy, no tak tutaj lubię czasami spojrzeć sobie na dole, jak to nas prowadzi. Właśnie końcówka mocy kład, ten sam sprzedający właśnie od Protona. Magnaty 0,5. O, kolumny magnaty. Gdzie są moje kwadrale, których szukam? Nie ma. Dali, nie dali.
ładne dali. No. I ładniejsze kolumny muszą kosztować lub lepiej grające. Sanio. Proszę, zobaczmy sobie to Sanio. No też aluminium kopułeczka. Bardzo ładne. No. Te są śliczne. Klasyki takie, widać, że pan lubi drewno. 45 W, 8 ohmów. Okej. Ale to jeszcze X przed nami, jak Sony i Sanio i to będą bolesne. To będą odcinki bolesne. Ani na jednym, ani na 2 odcinkach się nie skończy. Myślę, że nie ma opcji Ditony. Ani być może i na 3, bo to jednak samych. Ty to słuchałeś ostatnio, nie? Ja słuchałem Splendorów, tak. Jak to gra? Gra według mnie fantastycznie, bardzo dobrze gra. Grało to na pionierku na jednym z Blue Line'ów, takiej chyba średniej półce Blue Line'a. Magnetofon też i grało bardzo ładnie. No i tyle. No i tyle. No. Warte ceny, powiedzmy. Z scenami to w ogóle nie ma co mówić, bo tu wojnę bym sprowadził na ten kanał, jakbym zaczął mówić o cenach. No ceny nie ceny, no ale z drugiej strony no to jest prawie pensja minimalna jedna, tak? Ja rozumiem, że każdy by chciał coś dostać do rączki za darmo. Jakie tu są ceny, a za jakie się kupuje, to jest niebo a ziemia. To jest całkiem co innego. To jak kiedyś ktoś pisał, że dobra, że mamy chuj, a nie high-end, a nie hi-fi, bo on ma taki magnetofon pioniera, taki, to 4000 kosztuje 5. Gówno prawda. Przy dobrym wietrze, chłopie, to kosztuje 50 zł plus naprawa. I tak to wygląda ten hi-fi i high-end, także... Dzisiaj na ostro, ale ruszyłeś, herbatka wyszła. Tak, co wyszło? Weszło ci herbatka, widzę. Weszła mi herbata, bo ludzie po prostu piszą. Ja rozumiem, że oni takie pieniądze za to płacą, ale nie mają pojęcia o niczym, tak? Ile faktycznie to kosztuje, także... Czy wiesz co, no naprawdę, ale... Znaczy ja nie wiem, jak się zgubiłem teraz, powiem szczerze. W czym się zgubiłeś? W moim wywodzie. A w tym, że to tu kosztuje 3000, a można mieć to za 100 zł? No w tym ale się możesz zgubiłeś, mieć za 100 zł, a możesz tego nigdy nie mieć. No to można, jak się postarasz, będziesz miał. No, nie, no kwestia farta. Darek, to nie jest tak, że za 100 zł wszyscy to sprzedają. To nawet nie jest kwestia farta, ale już, no dlatego nie chciałem o tym mówić. No już no, dobrze, ale ja to tak. mówię, no, ale nie można kupić niektóre, owszem, kupisz to, no nie wiem, no 300 zł to ile będziesz targował? 100 zł, 50 zł, czasami nie warto się targować. Ja mówię, Grześku, nie, ja właśnie mówię, Grześku, o takich to jest fakt. jak 3, 4, 5 tysięcy i możesz mieć to Nie. Bycie się w odpowiednim czasie we właściwym miejscu i tyle. No to fart. No mówię, musisz mieć farta, ale tego farta możesz nie mieć do ucalanej śmierci. Tego nie kupisz za 100 zł. Tych fartów jest cała masa, tylko że niekoniecznie, ale niekoniecznie to tego, co ty chcesz, bo to nie jest tak. Życzę sobie kupić te kolumny za 100 zł, tak? No nie ma kurde opcji przez najbliższy rok mogę się sobie założyć, że kupisz je za 100 zł, że zobaczysz poniżej 3000 i koniec. Że ktoś kiedyś miał farta. Nadal nie zrozumiałeś mojego wywodu, ale go nie będę cisnął. No to trudno, to ja ci powiem później. Później. Później ci powiem. Będzie wolno bić. A te nadal tutaj są, powiem ci. Ty mnie bolą te kolumny, powiem ci. Też fajna rzecz, bo są zajebiste. Tak jak ktoś wytrzymał do tego momentu, kupować. Zdecydowanie kupować. Te głośniki to są amerykańskie głośniczki wysokotonowe, co do niskiego nie jestem pewien. Ale za 300 myślę, że ciężko będzie pobić czemukolwiek. Te propos farta. To są kolumny fartowskie. Niestety nie mają nazwy, to czy mają nazwę, ale chyba jakąś niemiecką. Owszem, takie półki no są jakie są, życie, nie? Ale ogólnie to jest naprawdę fajna rzecz. Craft Monitor. 60 W, 22 Hz. I tutaj jeśli chodzi o środek, górę, gwarantuję, że ktokolwiek będzie tego słuchał, będzie bardzo zadowolony. A co do dołu, nie mam bladego pojęcia. Nawet nie mam bladego pojęcia, czy to jest oryginalny głośnik, szczerze mówiąc. Ale góra, środek, ja bym to kupił za 300 dla tych głośników. 4 sztuk. Bo wiem, do czego to pasuje, do czego można to przełożyć. Więc de facto kupujecie tutaj 4 wysokotonowe plus obudowa i basowy. W tej cenie. Od pani Ewy. Z Łapy Podlaskie. A przed Białymstokiem. No i widzę, tam myśli twoje wokół Białegostoku nadal tam jakoś funkcjonują. Nie, natomiast nie, bardzo ładne miasto. Swego czasu, które jeździłem, bardzo mi się podobał Białystok, tak? Zresztą spacery. Góra dół, to pamiętam Białystok.
Fajne było. Fajne miejsce. Mhm. Tak najbardziej na plus. O, jeszcze na koniec takie Siemensy, bo tutaj już trochę freelansu robimy sobie tak for fun, to co robimy z Darkiem czasu bez nagrywania, tak? Czyli co trafimy. No, te też świetnie grając, tu z Darkiem wykleiliśmy wygłuszenie od nowa. Pamiętasz, Darku? Tak, pamiętam, to w ogóle takie dość dziwne te Siemensy były, bo one były takie, te głośniki, te skrzynki nierozkładane, tak, że tam trzeba było się pobawić, chyba żeśmy weszli przez niskotonowy, prawda? Nie. Było tam coś takiego. Tył, to nie te. Jak tył? Od tyłu żeśmy weszli? Tak. Siemensy? Tak. Nie w tamte, bo tamte że będę złośliwy i powiem to, w który żeśmy weszli od przodu, Grzechu, no. Siemensy, ale model 1300, Dobra. a nie w 17. Tutaj weszliśmy od tyłu. No to takie Niemki, że raz od tyłu, raz od przodu, masz Tak, rację. tutaj od tyłu, ale tutaj jak widać jest... były dwa modele, bo te mają na przykład kwadratowe narożniki, a te, które ja już mam, to są zaokrąglone. Taka ciekawostka. Dwie 20 tu są na basach chyba. Jedna jest taka, druga jest inna. A zobaczmy sobie zdjęcia, może będzie środek. Tak. Porfany, jest niedziela. Pobawmy się troszeczkę. Tutaj mam zdjęcie na Radiomuzeum. To obejrzę. Łączymy stronę. Tutaj kwadracik. I proszę, dwa różne głośniki basowe. Dwa chyba na piance. Nie pamiętam właściwie, czy obydwa na piance. Ale głośniczki bardzo ładne, zastosowane tutaj. I to gra. Jeden jest po prostu na większym zawieszeniu, ma większy skok, drugi jest bardziej taki średniotonowy. Wyżej troszeczkę gra. No, świetnie zestrojona kolumna. Mimo, że są głośniki Heko. To już by... A widzisz, Heko i ITT. Ciekawostka, nie? 18 Hz do 26 tysięcy. Kurczę, nawet nie wiedziałem, że to tak schodzi, ale tutaj jest, tu jest ciekawiej. Bo bardziej rzeczywiste 40 do 19 tysięcy. Widzisz, w 69 było 18 do 26 plus 4 minus 8 dB. A gdy to zawęzimy, już jest 40 do 19. A gdybyśmy pewnie zrobili plus minus 0 dB, to by było jakieś 60 do 16. I tak słuchamy. Cięcie bardzo ładne. Ogólnie fajne kolumny te Siemensy, więc tutaj też 1200. Myślę, że tak jak mówił Darek, nie możemy tego poszukać taniej, ale będzie ciężko, natomiast jeśli szukamy dobrych kolumn, to mogę też polecić z czystym sumieniem te Siemensy, tak? Znaczy, inaczej powiem, tak? Tego taniej nie znajdziemy ani na Olixie, ani na Allegro, tak? Tylko całkiem gdzie indziej, ale to kwestia... tak jak mówiłem... Ani na eBayu, tak? Z góry mówię, ani na eBayu, ani na eBayu, SM-y 120. To akurat miałem okazję. Ogólnie lubię tą serię SM-ów 90, 120 i 150 nie słyszałem. Ale po pierwsze, dwa wejścia na 4,8 ohmów i bardzo przyjemne brzmienie. Bardzo fajne kolumnienki. Quadrale. Ogólnie to kwadrat, 270 zł. Cena jest fajna. Tutaj kopułki. Cena fajna, tak. Fajna. 270 zł za bardzo przyjemne kolumny. Tu mamy, SM 150 Olix, leci od razu tutaj zawiecha do wymiany, ale to już są trochę większe kolumnienki. Tutaj 25 chyba jest na basie nawet. Więc jest czego słuchać. Bass reflex jeszcze wrąbano. Tamte nie miały bass reflexu, właśnie 120 i 90 są zamknięte. Tutaj już otworzyli troszeczkę przebieg, bo buda by musiała być pewnie odpowiednio duża, żeby to uciągnąć. I patrzę jeszcze na kwadrale. Czy to kończymy? No chyba tak, bo pierwsza pomału się zbliża, jest 13. Dobra, to jeszcze to trzeba będzie wrzucić. I to są bardzo ciekawe kolumny, ostatnie, Schneidery. Tak. Wszyscy koło przechodzą. Tak, wszyscy to olewają. A to jest też takie must have. Jak chcecie coś fajnego, to Schneidery, to będzie pocisk. Kolumna to będzie pocisk. Tak, właśnie nie wiem dlaczego wszyscy te Schneidery olewają. Ja mam te Schneidery, ja kiedyś się rozłożyłem, naprawdę tam zwrot... ten 80-28 czy tam 7, jaki to był. Ale masz takie z tą linią transmisyjną Schneidery? Na dole? Grzesiek, już nie pamiętam, musiałbym pójść na górę zobaczyć, mam 2 piętra wyżej dałem. W gabineciku stoją, natomiast o co chodzi? Tamte poprzednie też, one są bardzo dobrze grające, one chodzą w ogóle po jakieś niecałe 200 zł czasami. No to 250. Ludzie je olewają, dlatego że one są z takiego konglomeratu, niby plastik, niby coś. No ale to są cholernie dobre kolumny.
że te przetworniki są niby Revoxa, nie wiem ile w tym prawdy, natomiast one bardzo fajnie grają. 10 To taka kg żadna rekomendacja, mówienie bardzo fajnie grają. Nie, ale nie, to no powiedzmy za 250 zł ciężko będzie to pobić No. innym kolunom. To Schneidery i one mimo wszystko tutaj nawet by można było, nie wiem, Tak, ja mam te Schneidery Grzyszku bez linii transmisyjnej. bez linii, masz zamknięta, no tutaj Tak, będzie tak, jeszcze tak. weselej. No jakby się trochę pobawić, nie wiem, żeby ten smutny brąz troszeczkę zabić jakimiś innymi kolorami, to No wykończyć. niestety, no kolor jest taki, tak jak mówisz, tak, taki smutny brąz, ale Wykupciany brąz. gra to nieźle. Tak, gra Tam odwrotnie niż brunatne. wygląda, ale zresztą wygląda moim Tak. zdaniem dość fajnie. Tutaj jeszcze takie, wiesz, przetłoczenie, jakby wzmocnienie na tym basie. No w tym wypadku tak, bo to tamte są całe gładkie, a tutaj mamy jeszcze takie no, żłobkowanie. Tak. Kawałek farby troszeczkę forniru i robi się z tego, no powiedzmy, naprawdę fajnie wyglądający, bo jednak oczy też są dość ważne, to jest główny nasz zmysł oczy, więc tutaj po pewnych poprawkach by było jeszcze lepiej moim zdaniem w tych Schneiderach. I więc o dziwo, literka L nam przyniosła Schneidery na końcu, jak to u nas. Tak, no coś co dopiero jest przed nami, także tak jak mówisz, ejku, jak to wejdą Schneidery, Sony, Grzesiek, Sharpy, co tam jeszcze jest, to... Obiecaliśmy Nie sobie, wyjdziemy że do z tego. końca roku zrobimy literki, ale grzęsujemy chyba, że naprawdę będziemy robić co dwa ciki co weekend. No, Do zrobienia. nie wyjdziemy z tego szybko. Damy radę, wypełniemy z tej Ja jamy. wiem, że damy radę, koniec końców damy radę, tak. No, będzie edycja Bo 2024 to jeszcze sam zabezpieczona. i będziesz miał przy S. O cholera. I tak dalej, tak, że tak będzie z tego. Na S będzie Będzie wielka nerwów, będzie emocji. Będzie wielkie S. Dobra, to co? Zapraszamy do subskrypcji, jak zwykle robimy to bardzo upierdliwie co 5 minut. A w zasadzie na końcu, gdzie już ludzie popadali jak muchy, podejrzewam. Mało kto do końca i tak No, chrzanić. Bardzo się cieszę, że ktoś to ogląda. Myślę, że doradzamy pionę dobrze. No tak akurat poza anteną mamy rozmowy tutaj z niektórymi widzami, bo powtagują się, napiszą, zadzwonią. A właśnie mieliśmy zrobić pionierę z lat 90. No, to co robimy? Ja mam na uwadze tego pioniera. No to, I tutaj no to będzie odcinek dość krótki, bo tam wielkiego wyboru nie ma. No, zresztą, ale okej. Dobra. Tak czy siak, kończymy na tą chwilę. Zapraszamy do następnych odcinków. Trzymaj się, Darku, trzymajcie się cieplutko. Deszczowy dzień. Na razie, hej. Tak, żebyście nie popłynęli. Cześć, hej.